Hej, witam Was po raz kolejny bardzo serdecznie, z tej strony Miraż, a to już 7. odcinek serii Ghostmaster Tajemnice, tym razem z głosem. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. Ci, którzy jeszcze nie są na naszej grupce Polska Społeczność Fanów Ghostmaster 2, mogli nie zauważyć bardzo ciekawego filmiku, który wysłał Wojtek, a przedstawia on niemiecki gameplay z wersji beta. Możemy w nim zobaczyć wczesny interfejs w akcji. Przyznam, że osobiście podobają mi się na przykład ikony w prawym dolnym rogu lub wczesna czcionka w wyborze śmiertelników. Zwróćcie też uwagę na skostnicę w czarnej sukni. Jeszcze nie zdążyli jej zmienić. Link do 2-minutowego filmiku znajdziecie w opisie. Schreckhafter Cheerleader. Hinaus mit der Bande. Ihr Werkzeug sind unsichtbare Spukwesen mit individuellen Spezialfähigkeiten. Próbowałem wyszukać jeszcze trochę innych informacji na stronie gamestar.de, ale zarówno w zwykły sposób, jak i przez Wayback Machine nie udało mi się znaleźć niczego interesującego. Na stronie IGN również można było znaleźć ciekawe zdjęcia z wczesnych wersji. Hej, tu Miraż? No właśnie można było, ponieważ w trakcie montowania tego filmu zauważyłem, że strona zrobiła się nieaktywna i nic jej nie zarchiwizowało, więc cały komplet zdjęć znajdziecie na otchłanie Władcy Strachów w opisie. Chyba mieliśmy farta, że udało się je pobrać. Sprawdźmy najciekawsze z nich. To również nie jest finałowa wersja, ponieważ po lewej stale widzimy skostnicę w czarnym ubiorze, ale nie tylko. Spójrzcie na prawy górny róg. Najpierw możemy zauważyć zegar, który pewnie odmierza czas w grze, a następnie księżyc z cyferką 1. Pierwsza noc? Może niektóre z misji miały odbywać się przez kilka nocy, a może i w dzień. To mogłoby wyglądać całkiem interesująco. Nieukończone miejsce odnalezienia postrzałki w nieziemskich podejrzanych. Zwróćcie tylko uwagę, że postrzałka jest w swym miejscu duchów do uwolnienia po lewej stronie, ale nie jest przepięta do zwłok jak w oryginale, tylko do walizki z pieniędzmi. To za to krótki pokaz duchów w pomieszczeniach z gabinetu strachu. Są one nieco przemieszane i występują w innych miejscach niż w finalnej wersji gry, ale zawsze warto odnotować ten fakt jako ciekawostkę. Bardzo ładny, całkiem wysokiej jakości zrzut ekranu ukończonego domku zuchwałków. Po prostu podoba mi się. To zdjęcie jest całkiem ciekawe. Mamy tutaj osobę, która przypomina mi psychologa z misji ze szpitalem oraz osobę w kapeluszu. Wydaje mi się, że jest to dziadek zuchwałek, którego łatwo można było wpędzić w szaleństwo w misji Poltergeist. Psycholog jednak nie pojawia się w finałowej wersji, przynajmniej tak mi się wydaje. No i w lewym dolnym rogu mamy coś, co wygląda jak, nie wiem, dym ze świeczki? Co o tym myślicie? Znane nam zdjęcie gotyckiej rezydencji o wyższej jakości. I jeszcze jedno zdjęcie. I jeszcze jedno, tym razem utrzymane w mroczniejszej stylistyce. Jeśli chcecie na własną rękę poszukać informacji i bardziej wgłębić się w temat, zostawiam dla Was link w opisie. Ja natomiast przedstawię Wam jeszcze trochę screenów, tym razem wziętych z pewnej czeskiej strony, którą również możecie znaleźć w opisie. Bu używa mocy prosto w zamurowaną ścianę, za którą znajduje się rączka. Ciekawy, jaki był pierwotny pomysł na uwolnienie tej zmory. To pomieszczenie z rezydencji, w którym znajdują się pokaźnej wielkości organy. Wydaje mi się, że wcześniej go nie widziałem. Znane zdjęcie z misji Trainspooking, tym razem w nieco lepszej jakości. Widać tutaj, że najprawdopodobniej został uwolniony statik, czyli prądzik. Jego kości już spadły do kominka na parter. Zwróćcie uwagę, że prądzik uwalnia się właśnie w tym miejscu, a nie na dachu, i to w niebieskim kolorze. Całkiem fajnie to wygląda. Tak natomiast wygląda jeszcze inny interfejs gry. Jest on chyba najstarszy ze wszystkich znalezionych. I jeszcze jeden concept art, który pojawił się w Collector's Edition. Wydaje mi się, że jest wyższej jakości. Pewna ciekawostka ode mnie. Empire Interactive posiadało swoje stanowiska na 2 zlotach przemysłu gier komputerowych. Pierwszym z nich jest European Calcified Tissue Society z roku 2002. Zdjęcia z tego wydarzenia można znaleźć np. na stronie Playdom w opisie. Na jednym ze zdjęć, ciekawostka, można zauważyć Chrisa Wakeman'a ukazującego Ghostmaster jakiemuś człowiekowi. Drugim zlotem był Electronic Entertainment Expo, w skrócie E3.
Tam również ukazał się Ghostmaster i, co ważniejsze dla nas, uchował się pewien filmik, niestety niskiej jakości, na którym widać gameplay z jednej z wcześniejszych wersji. Właśnie go widzicie na ekranie. Z ciekawszych rzeczy można zauważyć pojawiający się na chwilę fragment grobowa w akcji. Specjalnie go zatrzymam, żebyście mogli mu się bliżej przyjrzeć. Całkowity film trwa 6 minut i 30 sekund. Link do filmu znajdziecie w opisie. Teraz czas na poboczne sprawy. Używając Wayback Machine udało nam się znaleźć małą zakładkę, w której znajdują się rozmowy z autorami gry, zaczynając od szefów projektu, kończąc na mniej znanych grafikach, animatorach czy programistach. Zachęcam do zajrzenia, jeżeli chcecie się dowiedzieć nieco więcej o osobach, które miały swój udział w tworzeniu Ghostmastera, zwłaszcza, że ich odpowiedzi nie zawsze były do końca poważne. Ghostmaster Complete Edition, choć być może nie sprawia takiego wrażenia, stale jest rozwijany, a prace przy nim ciągle trwają. Mogę to z całą pewnością stwierdzić, gdyż posiadam stały kontakt z Wojtkiem, głównym szefem projektu. Cała modyfikacja jest bardzo ambitna, ale również bardzo dobrze rozplanowana. GM jest szalenie niemodyfikowalny, dlatego też grupa zajmująca się tą inicjatywą ustaliła przewidywany termin zakończenia prac na rok 2022. Niemniej jednak nikt się nie poddaje. Chciałem tylko przypomnieć, że istnieje grupa na Facebooku o nazwie Ghostmaster Complete Edition Plus, do której można dołączyć i sprawdzić, co się tam kryje. A jeśli ktoś nie lubi Facebooka, od ostatniego czasu pojawiły się 2 kanały na Discordzie, które warto śledzić. Pierwszy z nich należy do Iowa Games, firmy założonej przez Chrisa Batemana, czyli jednego z twórców Ghostmaster. Znajduje się tam zakładka poświęcona grze Hunters Incorporated, która być może niegdyś ukaże się światu jako duchowy następca. Drugim z nich jest Discord Ghostmaster Complete Edition, na którym na bieżąco ukazują się informacje o postępach w modyfikacji. Można tam zadać pytanie Wojtkowi, zasugerować poprawki lub zgłosić jakieś problemy. Ja osobiście na bieżąco sprawdzam obydwa kanały, również w nich jestem, możecie mnie tam znaleźć. I to wszystko. Miło mi było stworzyć dla Was jeszcze jeden odcinek tajemnic i jeszcze raz się z Wami zobaczyć. Standardowo zapraszam oczywiście, aby dołączyć do naszej polskiej społeczności fanów Ghostmaster 2 na Facebooku. Jest nas już ponad 400, co jest naprawdę dobrym wynikiem i korzystając z okazji, choć nie jestem tam już administratorem, chciałbym bardzo serdecznie podziękować każdemu, kto dorzuca swoją cegiełkę do społeczności, kto wciąż po tylu latach interesuje się tą grą, jak i tym, którzy odwiedzają mój kanał i oglądają tajemnice. Pamiętajcie o linkach w opisie, jeszcze raz dziękuję i życzę Wam pomyślnych nawiedzeń Władcy Strachów. Do zobaczenia. Znane nam zdjęcie gotyckiej rezydencji o... Dobra. Znane nam Dlaczego to... Jeszcze raz.